Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym warsztacie poświęconym budowie i projektowaniu i budowie reaktorów jądrowych, w szczególności reaktorów modułowych, małych reaktorów modułowych. Nasze dzisiejsze warsztaty są dofinansowywane z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Edukacji i Nauki i równocześnie również zapraszamy osoby, które wiedzą o nas albo współpracują z nami w ramach Stowarzyszenia SPIN, Społeczeństwo i Nauka, do uczestnictwa w tych warsztatach. Na tą godzinę zaplanowany jest warsztat dyskusyjny numer 2 pod tytułem Czy i jak małe reaktory modułowe mogą współpracować ze źródłami odnawialnymi. Witam bardzo serdecznie moich gości. Są nimi nasz główny wykładowca, pan profesor Wacław Gudowski. Witamy, panie profesorze. Oraz ekspert energetyki jądrowej z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, pan magister inżynier Maciej Skrzypek. Dzień dobry. Witam, panie inżynierze. I ja bym chciał rozpocząć tym razem dyskusję od takiego pytania, które troszkę może odwraca naszą dzisiejszą hierarchię, bo najpierw mówimy o źródłach jądrowych, a w drugiej kolejności o źródłach odnawialnych, ale nasz cykl forów dyskusyjnych jest zatytułowany Czyste i zrównoważone źródła energii dla ochrony klimatu. My poświęciliśmy już kilka sesji źródłom odnawialnym. Były omawiane źródła słoneczne, źródła wiatrowe, źródła geotermalne. I no, między innymi na przykład widzimy tu naprzeciwko mnie jest mały panelik fotowoltaiczny, który używamy do demonstracji podczas spotkań z młodzieżą, która odwiedza naszą interaktywną wystawę doświadczeń w Szczecinie prowadzoną przez właśnie Fundację Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha. Więc widzimy, mamy tutaj źródła odnawialne, mamy również, co można zobaczyć za mną tutaj z tej strony, mamy takie przykładowe źródła odnawialne, wiatraki, które poruszamy za pomocą własnego źródła takiej wiatrowego, pewnego eksperymentu, który generuje po prostu strumień wiatru i pokazujemy właśnie tutaj naszym zwiedzającym, edukującym się u nas te źródła. I teraz w związku z tym, że mamy te dwa wątki, źródła odnawialne i jądrowe, i chcemy powiedzieć o możliwej współpracy tych źródeł, w szczególności źródeł modularnych, jądrowych ze źródłami odnawialnymi. Chciałbym wrócić i poprosić pana magistra inżyniera Macieja Skrzypka o scharakteryzowanie problemu. Gdzie jest problem polegający na tym, że nie możemy całkowicie korzystać ze źródeł jądrowych, ze źródeł odnawialnych, chociaż wydawałoby nam się, że one no, są absolutnie za darmo i do tego jeszcze
dają nam energię cały czas. Dlaczego tego jednak nie możemy zrobić, że jednak wciąż potrzebne nam są źródła inne? No, w tym wypadku wciąż obecnie źródła, które korzystają z paliw kopalnych, ale też perspektywicznie źródła jądrowe. Pan tutaj pokazywał na poprzednim warsztacie, ale chcielibyśmy do tego wątku wrócić i go lepiej rozwinąć. Także bardzo proszę, panie Macieju, czy można na ten temat Dzień parę dobry. słów? Dzień dobry, witam jeszcze raz bardzo serdecznie. To znaczy, ja przede wszystkim podzieliłbym źródła na sterowalne i niesterowalne. My często tutaj posługujemy się energetyką konwencjonalną, jądrową, odnawialnymi źródłami energii. To jest podział, który tutaj ze względu na stabilność sieci energetycznej tak naprawdę coś nam mówi, ale jednak nie wprost, tak? Jeżeli podzielimy je na sterowalne i niesterowalne, to są te, na które mamy wpływ, na które nie mamy. Tudzież i z definicji na odnawialne źródła energii, w takim prostym ujęciu, można powiedzieć, że nie mamy wpływu. Jeżeli zakwalifikujemy wodór jako odnawialne źródło energii i go spalamy, czy go wykorzystujemy, oczywiście wtedy już można mówić, że mamy wpływ na niego, ale w takim, tak jak mówię, bezpośrednim ujęciu, bezpośrednio zamieniając energię słoneczną, czy zamieniając energię wiatrową, bo tak głównie o tych dwóch chciałbym powiedzieć, nie mamy wpływu na to, jak będzie ta produkcja wyglądać. Chciałbym tutaj może od razu udostępnić ekran i pokazać w tej chwili, jak wygląda, teraz może, jak wygląda produkcja energii elektrycznej. To jest przykład akurat na podstawie gospodarki niemieckiej, rok 2004, bezpośrednia tygodniowa produkcja ze źródeł atomowych i u góry czerwone słupki oraz na dole tygodniowe ujęcie produkcja z energetyki słonecznej oraz wiatrowej. Widzimy, że tutaj u góry właściwie energetyka jądrowa praktycznie pracuje ze stałym współczynnikiem, ze stałą mocą, tak? Tutaj są pewne wahania w ujęciu tygodniowym, ponieważ ogólnie elektrownie jądrowe mogą również, są sterowalne i jeżeli jest taka dyspozycja dla operatora, to mogą być, ta moc może być zmniejszona, aczkolwiek na czym się chciałem skupić, to właśnie dolna część, czyli widzimy, że w okresach letnich jest to zdecydowanie większy współczynnik produkcji z energetyki słonecznej, a właściwie bardzo nierównomierny układ produkcji z energetyki wiatrowej. To są te zielone słupki. Możemy to samo przedstawić w ujęciu dobowym, i to jest ten sam rok. I widzimy, że jest to jeszcze bardziej postrzępione. Tak naprawdę tutaj zależy bardzo wiele od tego, jak uśrednimy dany obszar i wtedy jak wygląda ta produkcja. Jeżeli spojrzymy jeszcze głębiej, rozumiem, że Państwo widzą mój ekran, tak? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Jeżeli jeszcze spojrzymy głębiej, widzimy, że w podstawie tak naprawdę działają na przykład w danym już tutaj tygodniu, w 49 tygodniu tego owego roku, widzimy, że 5 dni właściwie w podstawie działają elektrownie systemowe i w paru dniach, 2 dniach pojawia się energetyka wiatrowa. Zupełnie nie mamy na to wpływu i żeby zapewnić, jeszcze jeden wykres chyba, to jest właśnie 3 grudnia, widzimy już szczegółowo, że właściwie energetyka słoneczna w domu w nocy 0, w ciągu dnia maksymalnie tylko 1 gigawat, a systemowe, konwencjonalne źródła to jest 6,3 gigawata. I tutaj zmierzając do odpowiedzi, bym to tak podzielił, że po prostu te źródła są niesterowalne, a żeby mówić o stabilności systemu, musimy zapewniać tyle samo energii elektrycznej jako wytwórcy, co jest potrzebne dla odbiorców. Także tutaj musi być bilans równy 0 i nad tym układem oczywiście działa operator systemu elektroenergetycznego. I chciałbym pokazać właśnie, jak na przykładzie znowu owego wspomnianego wcześniej roku ta produkcja w podstawie właściwie energetyki jądrowej, czyli ten czerwony słupek,
zapewnia podstawę, czyli pewnej, w efekcie również i taniej energii na przestrzeni całego roku, gdzie produkcja z odnawialnych źródeł energii waha się w zależności od warunków atmosferycznych. No właśnie, czyli krótko mówiąc, istnieje pewna niestabilność związana właśnie z pracą źródeł odnawialnych. Czy to nie jest tak, jak często mówi profesor Strubczewski, że jest to trochę tak, że chcemy być ekologiczni, jedziemy rowerem i no, przejeżdżamy 10 kilometrów, ale w pewnym momencie czasami nam się nie chce po prostu już pedałować, no to jedzie za nami przez te 10 kilometrów szofer z samochodem z dużym bagażnikiem, no i po 10 kilometrach ja wsiadam do samochodu i jadę tam 10 kolejne kilometrów samochodem, potem znowu wystawiam rower i tak dalej. Więc tak, jest to dobre właśnie przełożenie tego, znaczy dobry przykład. Tak naprawdę w przypadku źródeł odnawialnych musimy mówić tutaj też o pewnego rodzaju przewymiarowywaniu tego układu wytwórczego, tak? Czyli przez to, że współczynnik wykorzystania źródeł odnawialnych dla energetyki wiatrowej, lądowej oscyluje w granicach 20-25, ja mówię w stosunku rocznym znowu, tak? Bo znowu w ujęciu miesięcznym to może być nawet miesiąc rzędu 40%, tak? Ale raczej jest to około 20%, czyli potrzebujemy tak naprawdę, żeby zapewnić 100% w takim razie produkcję z energii odnawialnej, musielibyśmy ten system przewymiarowywać 4-5 razy, aby dostosować go do tego systemu. Ale jest to bardzo optymistyczne założenie, tak jak powiedziałem, że w ogóle taka sytuacja może się pojawić w ujęciu rocznym, tak? Są właściwie pojedyncze dni, kiedy może być taki układ, że możemy produkować, a tej energii, tak jak powiedziałem, nie możemy magazynować wieloskalowo, tak? Energetyka znowu offshore'owa, czyli ta wiatrowa montowana na morzach, tak, charakteryzuje się nieco większym współczynnikiem, jednak porównując to do współczynnika wykorzystania mocy dla elektrowni jądrowych, tak jak tutaj chciałem pokazać, to na przestrzeni lat widzimy wzrost z 50 do ponad 90% wykorzystania tak naprawdę energetyki jądrowej w skali roku, tak? Te 10% to najczęściej są jakieś prace remontowe oraz przeładunek paliwa, a właściwie energetyka jądrowa jest tak zaprojektowana, wielkoskalowa, aby mogła produkować moc z pełną mocą cały czas. czyli Mariuszu, ja bym chciał dodać tutaj parę proszę słów bardzo, proszę. do wypowiedzi pana Macieja. Przede wszystkim przeskalowywanie, które jest prawdą i które nie zawsze pomaga, ponieważ jak nie wieje, to nieraz nie wieje na bardzo dużych obszarach i to skala wtedy nie pomaga. Pewna dystrybucja tego i to analizowaliśmy też, że nieraz ogromne obszary Europy są pozbawione promieni słonecznych, czy bezpośredniego słońca, czy na przykład ogromne obszary Europy są bezwieczne, także przeskalowanie nie pomaga tutaj. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę słuchaczy, że niestety lobby odnawialnych źródeł energii używa takich bardzo, no uważam, wątpliwych trików komunikacyjnych. Oni chętnie mówią o mocy zainstalowanej, a nigdy o produkowanej energii. I to tak troszkę właśnie zaciemniają ten cały obraz. Poza tym to, co jest dla mnie absolutnie dziwne, złe i niedobre z punktu widzenia bezpieczeństwa właśnie konsumenta, jest to, że gdy my z energetyką jądrową próbujemy się deskalować, iść do mniejszych, to fotowoltaika i farmy wiatrowe idą w kierunku zupełnie przeciwnym i w kompletnie to powtarzam publicznie, w nonsensownym kierunku ogromnych farm, czy to fotowoltaicznych, czy to farm wiatrowych, a później wychodzą na wielkie mównice, mówią, jaką my mamy fajną, rozdystrybuowaną, rozproszoną energetykę.
uważam, że sens energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej jest właśnie na dachach ludzi. Mało tego, te duże farmy w gruncie rzeczy wypychają z rynku tych pojedynczych użytkowników, którzy mieli największe korzyści w ostatnich czasach. Tak naprawdę boom fotowoltaiczny zrobił się dlatego, bo właśnie ci mali konsumenci, prosumenci nagle odczuli, jakie to są ogromne korzyści z tego, a duże farmy zaczynają ich wypychać z rynku. Są dużymi graczami i ponieważ jak świeci, to z reguły jest nadmiar właśnie, bo wtedy działa to przewymiarowanie w bardzo złym kierunku, prawda, bo mamy nadmiar wtedy energii elektrycznej w sieci, a tego się też nie da w żaden sposób magazynować, no więc wtedy odłączają głównie tych małych właśnie, bo tam duży gracz ma spore argumenty. Także bardzo mnie niepokoi, o ile mnie bardzo cieszy właśnie odejście w kierunku małych modułowych reaktorów, bo to jest bardzo mądre podejście, o którym uczyłem przez 40 lat moich studentów, tak naprawdę, żeby nie oddawać władzy księgowym, bo księgowi chcą z jednego reaktora wyciągnąć jak najwięcej mocy, tylko żeby oddać władzę inżynierom. Wydaje mi się, że w odnawialnych źródłach energii teraz rządzą księgowi właśnie i robią takie ciśnienie, coraz większe te farmy, coraz więcej tego. Niedobry rozwój. No tak, to jeszcze bardziej, krótko mówiąc, będzie prowadziło do destabilizacji sieci, ponieważ te wielkie farmy będą zawsze umieszczone w jakimś jednym regionie, Dokładnie. który może być albo narażony na brak promieniowania słonecznego, albo na brak wiatru, albo na jedno i drugie równocześnie. Czyli moje słowa cytujące profesora Słupczewskiego, mówiące, że jadę na rowerze i za mną jedzie kierowca, będą jeszcze bardziej w tym momencie uwypuklone, ponieważ... Nie, Mariuszu, za tobą będzie jechał autobus z 2 przyczepami jeszcze. Zupełnie nonsensowny właśnie. Znaczy, Nie samochodzik mały. Też bym dodał, że musi być to coraz szersza autostrada. Także Dokładnie. tutaj porównując jakby tutaj znowu do sieci elektroenergetycznych, jakby tak duże przewymiarowanie czasami jakby dodatkowo obciąża tylko sieć elektroenergetyczną. Zamiast linii, tam dajmy na to 1 gigawata, który jest mocą zainstalowaną w elektrowni jądrowej, mówię tutaj jakiejś wieloskalowej, musimy, żeby tą samą moc wyprowadzić, musielibyśmy zrobić nawet 4 gigawaty, tak, mocy, w sensie tak. Więc ta autostrada i ta droga i ten autobus, tak, który muszą być przewymiarowani. Jest przewymiarowany, tak. Dobrze, czyli podsumowując dla naszych słuchaczy, czym innym jest moc zainstalowana, o której wspomina się bardzo często, że mamy powiedzmy tam 5 gigawatów w energetyce słonecznej, a czym innym jest moc wykorzystana. I tutaj to, co pan Maciej powiedział, wykorzystanie dla źródeł odnawialnych jest rzędu od tam 20 do 30%. Czyli jeżeli ja mam na dachu panel słoneczny, który może taki jak ten tutaj, no ten to jest rzędu watów, ale rzędu powiedzmy 5 megawatów, to w istocie rzeczy 1 megawat mogę wyprodukować na średnio. Natomiast elektrownia węglowa czy elektrownia jądrowa, tak jak tu pan pokazywał, jest w stanie wyprodukować na 1000 megawatów co najmniej 900 i to stabilnie w przeciągu całego roku. Tutaj, Mariuszu, muszę przypomnieć ten slajd właśnie. Proszę spojrzeć na ten slajd. Ile powierzchni potrzeba na to, żeby mieć efektywny 1 gigawat elektryczny? W przypadku elektrowni wodnej to są ogromne obszary właśnie, które są konieczne dla zbudowania tam. Farmy wiatrowe, 1 gigawat, 500 kilometrów kwadratowych na lądzie, 380 kilometrów na morzu. 380 kilometrów kwadratowych. Proszę sobie uświadomić, jakie to są części Bałtyku.
Dla fotowoltaiki mamy 150 km² w warunkach polskich mniej więcej, nawet troszkę więcej. No a tu mamy na samym dole mamy małe reaktory, tak naprawdę 10 do 20 hektarów na 1 gigawat elektryczny. Czyli patrząc na ten slajd, który przedstawiłeś, można powiedzieć tak, że to reaktory jądrowe są energetyką rozproszoną, a wszystkie inne źródła, te szczególnie odnawialne, są bardziej skomasowaną, bo No tak, znaczy więcej przyjmując tylko, że to budujesz farmami, bo to niekoniecznie musi być farma. Znaczy nie, no ja uważam, że właśnie jest to ogromną hipokryzją, jeżeli się mówi o farmach, mówić o energetyce rozproszonej. To jest energetyka niesłychanie skoncentrowana i skondensowana i w gruncie rzeczy bardzo narażona na, właśnie jak mówię, w większym stopniu na pogodę, na różne awaryjne sytuacje. Nikt tu też nie mówi, to nieraz w kuluarach wysłuchuję, ile wiatraków na tydzień trzeba na takiej farmie obsługiwać, serwować, czyli tam coś się dzieje, drgania są. Jak pamiętacie na tym świetnym wykładzie o energetyce wiatrowej, no to mieliśmy mniej więcej pojęcie, jakie to są ogromne naprężenia tam. Teraz są budowane wiatraki z wyciągniętą łopatą do góry 235 metrów na morzu, 235 metrów wysokości. Przypominam chyba, że Pałac Kultury ma chyba 180, jeśli dobrze pamiętam. Chyba ponad 200, ale Zaraz sprawdzimy. Dobrze, właśnie, więc ta energetyka rozproszona, krótko mówiąc, jakoś sobie musimy z tym poradzić. Pani Ola wciąż tutaj nam komentuje. Świetny komentarz co do farm fotowoltaicznych, bo w obecnych informacjach można się pogubić w mediach. Tak, zainstalowane jest, ale właśnie wiadomość do pani Oli i do wszystkich państwa. Co innego moc zainstalowana, a co innego moc wykorzystywana. Tego w zasadzie się nie mówi, jakie jest wykorzystywanie tej mocy. I teraz drugi komentarz, który potwierdza to, co mówił profesor Gudowski. Otóż dla elektrowni niewygodne jest, że użytkownicy domowi dają za duże napięcie na sieci ze swoich paneli. No to też między innymi wynika z tego faktu, że coraz większe są te farmy fotowoltaiczne jakby budowane przez jeden podmiot i one zabierają miejsce tym drobnym, lokalnym, prosumenckim wytwórcom energii. Ja namawiam do buntu prosumentów, buntu prosumentów. Niech się przeciwnicy energetyki jądrowej raczej skupią na buncie prosumentów i na tym, żeby bronić interesów właśnie małych odbiorców i producentów na przykład fotowoltaiki. Sprawdziłem wysokość do dachu Pałacu Kultury 187 metrów z iglicą 237. A, ja liczyłem z iglicą. No dokładnie, a ja do dachu. Dobrze, więc tak, przejdźmy może teraz jeszcze do jednego problemu, jaki się by pojawił, a mianowicie, no dobrze, mówią nasi koledzy od źródeł odnawialnych, dobrze, my rzeczywiście będziemy produkować za darmo, bo słońce i wiatr jest za darmo. Geotermia zresztą też formalnie za darmo. No ale rzeczywiście jak będą nadmiary, no to będziemy to magazynować. No ale czy jest jakakolwiek realna możliwość w tej chwili magazynowania i jakie są tego koszty?
profesorze Gudowski, bo chyba to było trochę na wykładzie poruszone, ale my dzisiaj odnówmy ten temat ponownie. Jak to jest z tym magazynowaniem energii? Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie tę energię magazynować w sposób no, efektywny, a krótko mówiąc, czy ekonomicznie nam się to w ogóle opłaca na obecnym etapie rozwoju? Słuchajcie, podaję za internetem i podaję to dla refleksji ludzi. Sprawdziłem na danych producenci właśnie bateryjnych magazynów energii. Proszę posłuchać uważnie. Przy magazynie na około 1 megawattogodzinę, no nie tak dużo, czyli taki już zmiarowany, 1 kilowatogodzina wyciągnięta z tego kosztuje około $500. Proszę spojrzeć, ile kosztuje kilowatogodzina, jak włączamy wtyczkę do tego. 5 centów, $50 za megawattogodzinę. To są szokujące dane, które są spójne zresztą z tym wykresem, który pokazywałem wczoraj na wykładzie, że gęstość energii w magazynach elektrycznych po prostu jest bardzo niska i to się przekłada na cenę zawsze, bo to trzeba dużej masy. Materiały do baterii są bardzo drogie, wiadomo, prawda, mamy kobalt, mamy lit. Także należy się nad tym głęboko zastanowić. Magazynowanie energii ma sens, uważam. Największy fizyczny sens ma w elektrowniach pompowo-szczytowych. Tam możemy uzyskać efektywność energetyczną do 80%, nawet 85%, ale jest jeden warunek. Pod warunkiem, że te elektrownie będą budowane tam, gdzie pozwalają na to warunki naturalne. Jeżeli będziemy chcieli stworzyć sztuczne, to będą to znowuż kolosalne pieniądze, bo proszę spojrzeć, tak jak pokazywałem na tym wykresie, ile potrzeba powierzchni na to, żeby z wodnej elektrowni 1 gigawat. Także jeżeli mamy warunki naturalne takie, że można, że tak powiem, pompować, mamy jezioro, z którego możemy spuszczać, albo warunki do stworzenia tego jeziora geologiczne, jest ok, to się będzie trzymało kupy ekonomicznie. Jeżeli takich warunków nie ma, to niestety nie ma. I nie ma metody jeszcze ekonomicznego składowania, znaczy magazynowania energii elektrycznej. Baterie w warunkach takich energetycznych, bo są super, prawda, do aparatów fotograficznych czy do komputerów, natomiast w warunkach energetycznych baterie dotąd, dopóki za podobną cenę nie będą pojemności baterii większych od 10 do 100 razy, będą kompletnie nieekonomiczne. Także jak wychodzą znowuż panowie na konferencjach, prezesi mówią, tu będziemy mieli magazyn energii elektrycznej. Jest też drugi aspekt, magazyny energii cieplnej. Te mają większy sens, są też tańsze dużo niż magazyny energii elektrycznej, natomiast wciąż wchodzą problemy sprawności. Na każdym procesie transformacji będziemy tracić energię. I na przykład magazynowanie energii elektrycznej z wiatraków w postaci ciepła nie ma wielkiego sensu. Natomiast magazynowanie energii cieplnej już skondensowanej energii słonecznej ma sens, bo tam nie ma przetwarzania, prawda, jeszcze żadnego. Także tu są bardzo czyste warunki fizyczne i fizyki się nie obejdzie. No nie da się jej obejść w żaden sposób. No dobrze, to co? Możemy powiedzieć tak, że na ratunek tej sytuacji mogą przyjść właśnie reaktory jądrowe, małe reaktory modularne przede wszystkim, ale także i wielkie reaktory mogą przyjść tu na ratunek. Panie Macieju, czy faktycznie tak jest, że elektrownie jądrowe mogą pracować w trybie nadążnym, tak zwanym, czy one mogą, tak jak przekonywano nas tutaj
przedstawiciele energetyki odnawialnej, mieliśmy tutaj w czerwcu spotkanie z przedstawicielem Polskiego Stowarzystwa Energetyki Wiatrowej, mówił nam, że mają techniczne wręcz, kosmiczne technologie, które pozwalają się wiatrakom dostosowywać do wiejącego słabiej, mniej wiatru, ale jeżeli wiatr nie wieje, no to w ogóle się nie są w stanie nawet i technologie kosmiczne temu dostosować. Czy wtedy włączenie tych źródeł jądrowych będzie na tyle efektywne, żeby nie jechała za nami cała kawalkada autobusów, tylko wystarczy jeden rozsądny autobus za tymi źródłami odnawialnymi, nadążający i jadący w sposób ekonomiczny, to znaczy nie palący 15 litrów paliwa na kilometr, tylko może 2 litry paliwa na kilometr. Znaczy, ja się zgodzę z tym, że elektrownie wiatrowe mogą w pewnym sensie być sterowalne w tym ujęciu, jak to profesor powiedział, kosmicznych rozwiązań, czyli dostosowywania mocy wytwórczej reaktora do prędkości wiatru. Przy czym mówiąc wcześniej o tym, że są niesterowalne, miałem na myśli właśnie, że z pustego to i Salomon nie naleje. Jeżeli tego wiatru nie ma, to wtedy tej energii po prostu nie uda się wyprodukować. Kosmos nie pomoże wtedy. Kosmos nie pomoże, tak. Przeciwnicy często energetyki jądrowej twierdzą, że reaktory jądrowe muszą pracować cały czas na pełnej mocy, tak? Że nie mogą nadążać, tak jak pytał profesor, za zmianami zapotrzebowania energii w systemie. I generalnie jest to zdecydowanie nieprawda, tak? Reaktory jądrowe jak najbardziej są źródłami sterowalnymi i można dostosowywać moc na generatorze w zależności od zapotrzebowania. Pytanie tylko zawsze jest, po pierwsze, po co i czy jest to ekonomicznie uzasadnione. Ostatnie dekady pokazały, tak, że w ogóle charakterystyka energetyki jądrowej jest dosyć specyficzna ze względu na koszty, jakie należy ponieść w przypadku budowy. Tak? Są one jedne z najwyższych tak naprawdę inwestycyjnych kosztów, jeżeli mówimy o energetyce zawodowej, porównując do energetyki gazowej czy węglowej. Tak? Jest to zdecydowanie wyższy koszt na jednostkę mocy zainstalowanej. Dlatego jeżeli już ten koszt zostanie poniesiony i tak jak widzimy też na przykładzie Polski i proces budowy i wdrażania energetyki jądrowej zostanie już zrealizowany, to po prostu jakby bezsensownym staje się, żeby ten reaktor pracował na 50%, na 20% czy na po prostu zmniejszonej mocy, a nie na nominalnej. Oczywiście, tak jak mówiłem, wszędzie wkrada się statystyka i w robieniu biznesplanów wykorzystywane są po prostu współczynniki korzystania danej technologii. I tak jak dla energetyki jądrowej mówimy tutaj o bardzo wysokim potencjale, czyli około 90% w skali roku, tak po prostu łatwiej jest i ekonomicznie uzasadnione założyć ten współczynnik na realnym poziomie, co może doprowadzić do stabilnych cen produkcji energii elektrycznej, a nie zmiany konieczności zmiany ceny ze względu w trakcie życia reaktora poprzez fakt, że jakby zostaje on pomniejszony w trakcie ilość energii wytworzonej w trakcie eksploatacji. Ja to tylko pokażę wykres, jak wyglądała taka sytuacja. Może jeszcze to jakoś przesunę. Tak, ups. Chciałbym pokazać, jak wygląda po prostu praca elektrowni jądrowej na przykładzie znowu Niemiec, kilku elektrowni w ubiegłej dekadzie, tak? I widzimy, że ta moc zmienia się tak naprawdę pomiędzy 700 MW a około 1200-1400 w zależności od reaktora, czyli w ciągu dnia tak naprawdę reaktor jest w stanie dostosowywać moc w pełni elastycznie, około 5, nawet do 10% mocy na megawatt. Tylko tak jak powiedziałem, uważam, że jest to ekonomicznie nieuzasadnione, ale możliwe. Ja dodam tutaj, bo tu trzeba jednak dodać. Przede wszystkim
reaktory, znaczy każdy dobry energetyk wie, że urządzenia energetyczne, szczególnie dużej mocy, najefektywniej jest wykorzystywać przy pracy nominalnej. I tak te reaktory zostały zaprojektowane. Nikt nie zaprojektował do tej pory reaktorów, które miały jako główne zadanie mieć tryb nadążny. Przypomina mi to pytanie, a dlaczego samochód nie lata? Też ma kółka, mógłby się wznieść w powietrze. No nie może, bo nie był do tego zaprojektowany. I dlatego też samolot lata, a nie jeździ po ziemi, bo do tego został zaprojektowany. Jest jedyne fizyczne ograniczenie nadążnego reżimu pracy, mianowicie zatrucie ksenonowe, ale ono jest dokładnie powyżej, znaczy ono jest, że tak powiem, poza granicami tej nadążności, którą oczekujemy od sieci. Także zatrucie ksenonowe nie jest ograniczeniem praktycznym nadążnej pracy reaktorów. To trzeba powiedzieć bardzo jasno. Natomiast jeżeli chcemy mieć urządzenie energetyczne z różnych względów, być może ze względu na hybrydowy miks, żeby pracował w nadążnym reżimie pracy, należy powiedzieć to panom konstruktorom: panowie, skonstruujcie tak ten reaktor i tak też zrobimy. Nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, ale nie można mieć pretensji do istniejących reaktorów, że niechętnie się biorą za cykl nadążny, chociaż można to robić, dlatego, bo one nie zostały do tego zaprojektowane. No tak, ale panowie, my zastajemy już pewną rzeczywistość i nie możemy tej rzeczywistości zanegować. Otóż dominacja źródeł odnawialnych w tej chwili jest faktem i nie ma innego wyjścia, jak po prostu skierowanie pracy reaktorów jądrowych, jeżeli one mają zastąpić źródła gazowe, węglowe czy na ropę, które w tej chwili pracują w tym trybie zastępczym, tak, czyli pełnią rolę tych autobusów jadących za rowerzystą, to po prostu musi zostać zastosowane. I tutaj ja też mam jakiś wykres właśnie na przykład z EDF-u, który pokazuje, że po prostu już reaktory nawet i dużej mocy no, po prostu pracują w trybie nadążnym albo zmiennym, to nazwijmy, chociażby z tego powodu, że no, po prostu muszą się dostosować do zapotrzebowania sieci elektroenergetycznej. Tu mam wykres podobny, który pokazywał pan Maciej. Jest też inny wykres, który no pokazuje, że ta nadążność, ta zmienność pracy reaktorów jądrowych jest jak najbardziej możliwa. A zatem, Przepraszam, a ja mam ładniejszy obrazek do pokazania. to bardzo proszę, kto Proszę ma bardzo. lepszy, To jest mój ulubiony, tak, bo to jest mój ulubiony obrazek. Proszę bardzo, jeżeli zaprojektujemy ten reaktor, proszę tutaj zwrócić uwagę, że ten akumulator energii cieplnej, on wcale nie musi tak naprawdę być tutaj. Może tę rolę pełnić świetnie system do wytwarzania wodoru, ale jeżeli ten system wymyślimy, zaprojektujemy taki system w tym momencie i zaprojektujemy ten reaktor, żeby pracował w tym miksie, nie ma żadnych ograniczeń fizycznych, żeby tego nie zrobić. Tylko to trzeba zrobić tak naprawdę od podstaw, czyli musimy te nasze nowe SMR-y dopasować do wymagań przyszłej sieci, zastanowić się, jakie one będą. I uważam, to jest piękny tutaj taki właśnie zintegrowany system, który może śmiało zaspokoić potrzeby całej Polski bez jakichś takich radykalnych posunięć w sensie ogromnych farm, czy fotowoltaicznych, czy wiatrowych, ale ten tutaj reaktor trzeba zaprojektować tak, żeby on właśnie pracował w takim cyklu. I jak mówię, elektrolizer czy system można tutaj wsadzić zamiast w gruncie rzeczy magazynu ciepła. Produkcja wodoru może być świetnym magazynem energii. Proszę pamiętać, że wodór jest w gruncie rzeczy dobrym magazynem energii, jeżeli go tylko wyprodukujemy w sposób sprawny i będziemy go używać w sposób sprawny. Co jest sprawnym użyciem wodoru? No niewątpliwie nie spalanie, tylko ogniwa paliwowe.
A dlaczego ogniwa? Tym, co się interesują troszkę fizyką, bo w ogniwach paliwowych obchodzimy leciutko ograniczenia drugiej zasady termodynamiki. Nie mamy cyklu opartego na cyklu Carnota. Także tutaj rozwiązania są, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki, tylko ktoś musi wziąć, że tak powiem, odpowiedzialność za takie strategiczne myślenie. No i myślę, że to jest rola państwa generalnie rzecz biorąc, albo mądrze skonstruowanego rynku. Znaczy to, co też profesor pokazuje w tym momencie, tak naprawdę można powiedzieć, że wyeliminowuje też nadążność, tak? Tutaj tak naprawdę reaktor pracuje z pełną mocą i tylko jest tutaj inżynierska fantazja, jak to ciepło, jak ten produkt zostaje odebrany. Ja dlatego do tej nadążności prawdopodobnie profesor Dąbrowski pytał, ponieważ w ujęciu wielkoskalowej energetyki zazwyczaj mieliśmy na myśli jako produkt energię elektryczną. Jeżeli teraz mówimy już o produktem jest po prostu ciepło, które albo trafia bezpośrednio na turbinę i generator, czy od razu jest upuszczane, że tak powiem, z pośredniego upustu turbiny i wykorzystywane w innym stopniu, tak naprawdę wymaga to tylko optymalizacji już pracy reaktora i stosunku rozdziału pary, bo najczęściej tym czynnikiem posługujemy się już nie samą mocą reaktora i bezpośrednio kierowania jej na odpowiednie odbiór. Ja nie będę wspominał, że tutaj najoptymalniejszym typem reaktora do takiego systemu jest właśnie HTGR. O tym nie będziemy wspominać, żeby nie uprawiać taniej propagandy na dzisiaj. Nie. Tutaj, no dobrze, czyli krótko mówiąc, połączyliśmy wątek, powiedzmy, niestabilności źródeł odnawialnych też z wątkiem poligeneracji, o którym mówiliśmy na poprzednim warsztacie, bowiem ten problem, powiedzmy, nadążności, która będzie prowadziła ewentualnie, czy prowadzi do szybszego zużycia materiałów, na które składa się elektrownia jądrowa, bo to jest oczywiste, że powiedzmy przy takich zmiennej pracy ta ekonomiczność będzie mniejsza, że to zostanie skompensowane właśnie pracą w poligeneracji. Tutaj czasami jadę taksówką Toyota Prius i przypomina mi się, tam jest taka deska rozdzielcza, gdzie właśnie jest hybrydowa, jest tam po prostu silnik spalinowy, elektryczny i prądnica. I właśnie pokazuje to, tak chyba pan profesor Gudowski może zasymulował podobny układ, jak to jest w tej Toyocie. Tylko to akurat w tej Toyocie Prius martwi mnie, że wciąż spalanie paliwa konwencjonalnego jest na poziomie nie aż tak dużo mniejszym, jakbym się spodziewał w porównaniu na przykład z silnikami diesla. Więc tutaj to hybrydowe rozwiązanie, być może ono jednak będzie wciąż rozwiązaniem, no może nie zupełnie od razu super ekonomicznym, ale chyba jedynym, które możemy tutaj zastosować. A zatem... Znaczy, przepraszam, muszę też wtrącić tutaj, ale już krokiem do przodu jest plug-in hybryda, która ma i magazyn energii, czyli baterię elektryczną, no i ma, że tak powiem, silnik, który napędza prądnicę. I na przykład jeżeli, a jak Państwo może wiecie, średni przebieg dzienny, tak w dużej masie kierowcy samochodowego, właściciela samochodu jest poniżej 40 km dziennie, średni powtarzam, bo to tak jest, to jeżeli taka plug-in hybryda wystarcza, że tak powiem, z baterii na 40 km, to już to jest rozwiązanie, które może rozsądnie zmienić cały bilans, że tak powiem, emisyjności, pod warunkiem, że ma się bezemisyjną elektryczność do ładowania. No właśnie, i kółko się nam zaczyna zamykać.
Dobrze. Teraz tak, może krótko jeszcze skomentujmy ten fakt, że nie tylko my jako eksperci, ale również politycy dochodzą do wniosku, że coś trzeba robić z tą niestabilnością sieci elektroenergetycznej przy źródłach odnawialnych, przy jednoczesnym problemie no, ochrony klimatu, czyli bezemisyjności. I tak słabo postrzegana i nielubiana przez wszystkich albo przez większość polityków energetyka jądrowa została przywrócona do łask, w cudzysłowiu, przez Unię Europejską i obecnie w kontekście tak zwanej strategii Net Zero 2050, czyli no, redukcji emisji dwutlenku węgla do zera do roku 2050, ustalono, że będzie energetyka będzie głównie zasilana ze źródeł odnawialnych w miksie ze źródłami jądrowymi, które zastąpią źródła emisyjne, czyli węglowe, gazowe i inne paliwa kopalne. I czy panowie jesteście tutaj z tego zadowoleni i czy macie do tego jakieś specjalne komentarze? To pierwszy, pan profesor Gudowski może, tak? No dobrze, ja mogę skomentować. Ja powiem, że przede wszystkim mówimy tak, że my i politycy, no jak my, że tak powiem, czegoś politykom nie podpowiemy, to oni nie będą wiedzieć. Podam przykład bardzo, bardzo drastyczny i pozwolę sobie na tę krytykę tutaj. Na pierwszej konferencji energetyki jądrowej w Krakowie był przedstawiciel Komisji Europejskiej w imieniu pani komisarz, która właśnie jest odpowiedzialna za sprawy energetyki i właśnie podał taki ładny wykres, znaczy taką perspektywę, że w którymś tam roku 85% energii elektrycznej będzie uzyskiwana z OZE. No więc pani komisarz musi zmienić doradców, musi zmienić ekspertów, bo jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Ja pamiętam, znaczy to się mogło troszeczkę zmienić w sensie bardziej inteligentnych sieci, ale gdzieś 20 lat temu robiliśmy analizę duńskiego systemu energetycznego i mniej więcej doszliśmy do takiej granicy, że jeżeli procent OZE będzie przekraczał około 30%, sieć będzie po prostu inherentnie niestabilna. Powiedzmy, że tam 10% się bardziej inteligentną siecią nadrobiło, ale nie ma takiej możliwości, żeby stabilnych, przewidywalnych źródeł w sieci było tylko 15%. No ani pani komisarz, ani nawet biskup tego nie wymyśli, i zapewni, żeby 15%, że tak powiem, obciążenie sieci stabilnymi, przewidywalnymi źródłami energii zapewniło stabilność tej sieci. Także ja jestem bardzo za miksem, ale właśnie rozproszonym, wyeliminowanie wielkich farm. Pomijam aspekty środowiskowe. Dziwię się, że nasi przyjaciele zieloni, fioletowi i inni zwolennicy zdrowego środowiska i mądrego nie protestują przeciwko tym gigantycznym farmom, które na lądzie zanieczyszczają krajobraz, na morzu mają kolosalny wpływ na biosferę. Proszę pomyśleć, ile sedymentu na dnie Bałtyku się przewróci do góry nogami, żeby, że tak powiem, zakotwiczyć te ogromne wiatraki. Chcę powiedzieć, że sedymenty Bałtyku odkładały przez wiele dziesiątek lat wiele toksycznych materiałów, które spływały z rzekami z Polski, ze Szwecji i z innych krajów. My to teraz zaczynamy, że tak powiem, przewracać do góry nogami. Także tak dla miksu prawdziwie rozproszonego. Małe reaktory, prosumencka fotowoltaika na dachach i na jakichś takich małych tych.
No a wiatraki gdzieś tam w pojedynczych miejscach, gdzie wieje i gdzie też będzie to dopasowane do lokalnych warunków. I nie zanieczyszczanie krajobrazu. Jechałem przez Niemcy parę miesięcy temu, nie ma 5 kilometrów krajobrazu wolnego od wiatraków. Uważam, że to jest zanieczyszczenie przyrody generalnie rzecz biorąc. Równie poważne jak zanieczyszczenie inne. Ja bardzo często jeżdżę do Niemiec, bo Szczecin jest blisko, a między innymi na trasie na lotnisko Brandenburg, no to faktycznie wiatraki są wszędzie i no niekoniecznie to jest wizja taka ziemska, tylko trochę księżycowa. A szczególnie Dokładnie. kiedy one nie pracują, nawet robię czasami filmy, jadąc, żeby no, mieć materiał, że jednak nie jest tak, że one cały czas pracują tak, jak nam się mówi. Panie Macieju, a jak pan widzi właśnie tę taksonomię europejską? Czy to dobry kierunek? No, chyba nas powinno to trochę ucieszyć, że jednak źródła odnawialne chcą współpracować właśnie z jądrowymi. Znaczy cieszy, że przede wszystkim politycy chcą i na razie jest wola, że wskazano również atom jako, powiedzmy, może nie odnawialne źródło, ale zakwalifikowane na podobnym poziomie. Zostało uznane w tej taksonomii jako czyste źródło energii. Tak? Także nad tym, jaki to będzie procent, nawet nie powiem, że chciałbym, żeby był jak najwyższy, tak? W sensie, bo oczywiście we wszystkim trzeba zachować trochę zdrowego rozsądku, ale pokazały, ja tutaj może znowu skorzystam z tego narzędzia, pokazała na przykład historia, że przy przykładzie Francji, tak, widzimy po prawej stronie, to są lata naprawdę 60. do 2000, że praktycznie około 80% produkcji z atomu, przy bardzo małym tutaj zielony, to znaczy czarny to węgiel, a niebieski to energetyka wodna, udziale pozostałych źródeł można utrzymać system bardzo stabilny. Także to jakby podstawę energetyki jądrowej mogliśmy wtedy szacować na bardzo wysoką. Jak jednak widzimy tutaj od góry po prawej stronie wkrada się właśnie udział odnawialnych źródeł energii. Żeby też zrozumieć, ja nie jestem absolutnie przeciwnikiem odnawialnych źródeł energii, tak? Jednak tak jak mówiliśmy o tej mocy zainstalowanej, my w Polsce mamy w tej chwili 8 gigawatów zainstalowanej mocy w energetyce wiatrowej, 12 gigawatów zainstalowanej w energetyce słonecznej, a średnie zapotrzebowanie w ciągu dnia w Polsce waha się między 15 a 25, w zależności 28, w zależności od pory roku i tak jak mówię, dnia w tygodniu. Pory dnia, tak, ale również jest wyższe, tak, w niektórych porach roku. Także mimo, że mamy mocy zainstalowanej 8 czy 12 gigawatów, te źródła są w stanie wytworzyć 5 czy 10%, tak jak w 2021 bodajże, pamiętam, energetyka wiatrowa odpowiadała za 10% energii wytwarzanej do całkowitej energii wytwarzanej w Polsce. Także ten udział odnawialnych źródeł energii, im będzie większy, tym prawda będzie spychał energetykę jądrową trochę na drugi plan. Jest to na pewno, można powiedzieć, niepokojący sygnał, ponieważ lata pracy pokazały, że można to robić tylko przy użyciu praktycznie źródeł energetyki jądrowej i wydaje się, że taki model jest oczywiście jakby słuszny, tak? Też w Polsce musimy pamiętać, że w tej chwili program polskiej energetyki jądrowej mówi o budowie 6 do 9 gigawatów, tak? I to nie będzie energetyka, to nie będą bloki, które będą tak naprawdę dodatkowe w systemie elektroenergetycznym, ale musimy pamiętać, że one tak naprawdę zastąpią dużą energetykę konwencjonalną, która w tej chwili właściwie już jest u końca swoich lat, tak? W sensie kotły, które były projektowane w latach 70., czy właściwie budowane, tak, już powoli odchodzą a dobija je tylko system nadążności. opłat za emisję tak naprawdę.
ale nawet doszliśmy już do takiej sytuacji, że największa tak naprawdę elektrownia w Polsce, czyli elektrownia Bełchatów, również działa, że tak powiem, poszczególne bloki nie działają już w podstawie, ale działają w pewien sposób szczytowy. Także w ciągu dnia to również skraca żywotność tych bloków i tak naprawdę tylko w sensie, oczywiście one mają pewną znowu nadążność i mogą z jakąś tam wirującą rezerwą pracować, ale jednak musimy, jeśli te przestoje są coraz większe, jest coraz większa liczba uruchomień i przestoje, co skraca ich żywotność i tak jak mówię, zmienia typ pracy także tego bloku. Dziękuję Panie Macieju. Jeszcze do profesora Gudowskiego. Mam tutaj od Pani Oli ad vocem jak zawsze. Czy budowanie magazynów energii przestawiłoby, pozwoliłoby, dałoby możliwość, by zrealizować duży procent OZE? Chyba ten wątek już był wspomniany. Właśnie, tak, znaczy ja odpowiem, nie ma obecnie ekonomicznych magazynów energii elektrycznej. I tak jak powiedziałem, jedyny sensowny magazyn energii to są elektrownie pompowo-szczytowe, ewentualnie magazyny cieplne, ale tu trzeba się zastanowić, one też się źle skalują do dużych mocy. To są magazyny, które są oparte na stopionych solach o wysokiej pojemności cieplnej. Ludzie też myślą, na przykład moi koledzy ze Szwecji w tej chwili próbują wprowadzić na rynek magazyn ciepła, w gruncie rzeczy oparty na procesie palenia i gaszenia wapna. Znany od setek lat proces, z tym, że oni chcą go zrobić właśnie odwracalnym, że takie specjalne mikrocząsteczki. Także prace w tym kierunku idą, ale są to głównie magazyny albo energii kinetycznej, wodnej, albo energii cieplnej. Magazyny elektryczne dotąd, dopóki nie wymyślimy baterii, która będzie, jak powiedziałem, od 10 razy wzwyż bardziej pojemna, ładowalna, przy tych samych cenach, to nie ma szans magazynowania energii elektrycznej w sposób ekonomiczny. Dziękuję bardzo. Może tak, ja bym chciał jeszcze podsumować i tutaj ad vocem panu Maciejowi, że energetyka jądrowa nie jest odnawialna w takim sensie, jak to się mówi o odnawialnych. My tu poświęciliśmy pewne sesje tematowi takiemu fundamentalnemu tego, skąd się biorą różne źródła energii. I tu odniosę się do jednego z moich spotkań z przedstawicielem energetyki odnawialnej, kiedy to było takie forum publiczne i ja się wypowiedziałem, że przede wszystkim na świecie panuje zasada zachowania energii, czyli nie ma żadnego źródła, które po prostu by tę zasadę łamało. I dokładnie jest tak z energią słoneczną. No, słońce wypala się rzeczywiście przez miliardy lat, ale ta energia, która dociera do Ziemi, jest w bilansie wzięta pod uwagę. Więc tylko problem z odnawialnością. Odnawialność polega na tym, że to jest po prostu ogromny zbiornik energii i jeśli my z niego uszczkniemy tylko trochę, no to źródło energii tutaj zupełnie tego nie wyczuje. W fizyce to się odpowiednio nazywa, nawet w fizyce statystycznej jest takie pojęcie, ale tego nie będziemy tutaj przedstawiać. A zatem tak, odnawialność jest raczej, tu należy rozumieć jako korzystanie ze zbiornika, który ma kolosalną wielkość w stosunku do zapotrzebowania naszego bieżącego przez wiele lat. I punkt drugi polega na tym, że energia słoneczna i energia wiatrowa biorą się tak naprawdę z procesów jądrowych. To są procesy fuzji jądrowej
które zachodzą we wnętrzu Słońca. A więc synteza termojądrowa, która daje nam tę energię, którą korzystamy w cudzysłowie w odnawialny sposób. Ale mało tego, podczas mojego spotkania z przedstawicielem energetyki odnawialnej, kiedy ja powiedziałem o tych dwóch, podszedł do mnie później i powiedział, no ale wie pan, chociaż jedno źródło nie jest związane z energią jądrową i to jest energia geotermalna. No i wtedy się To jest zaśmiałem. kolosalny błąd. Zaśmiałem, dlatego że zapraszam Państwa do wysłuchania naszych warsztatów z września 2023 roku, gdzie powiedzieliśmy jasno i wszyscy się z tym zgodzili, że tak naprawdę energia geotermalna wynika z procesów jądrowych zachodzących we wnętrzu Ziemi, rozpadów radioaktywnych, które między innymi albo z procesów czysto jądrowych, nawet z procesów, niektórzy podejrzewają też i fuzji jądrowej częściowo, czyli wszystkie źródła odnawialne tak naprawdę, w cudzysłowie, tak, czyli słońce i geotermia są skutkiem działania procesów jądrowych. We wszechświecie jest tylko jedno źródło energii, opisane równaniem Einsteina. Tak, przy czym oddać możemy honor energii grawitacyjnej, czyli spadającej wody, że ono bierze się z oddziaływania trochę innego, czyli grawitacyjnego. Więc wracając do meritum naszej sprawy, w ten sposób zunifikowaliśmy wszystkie źródła energii, które w taksonomii europejskiej są rozumiane w tej chwili jako źródła, powiedzmy, zrównoważone i czyste, czyli nie prowadzące do emisji dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych. Szanowni Państwo, no tym akcentem wobec tego pozwolę sobie podsumować ten warsztat i zaprosić Państwa na ostatni, który będzie za pół godziny o 13:30 i będzie zatytułowany Przyszłość małych reaktorów modułowych w Polsce i na świecie. Proszę nas oglądać na platformie YouTube oraz na Zoom. Dziękuję Państwu za uwagę. Byliście gośćmi Fundacji Eureka imieniem profesora Jerzego Stelmacha, która prowadzi cykl sesji dyskusyjnych pod tytułem Czyste i zrównoważone źródła energii dla ochrony klimatu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.